Rzodkiew, czarna rzepa murzynka, zimowa Randeswortse winter, jest odmianą późną do uprawy polowej na zbiór późnojesienny. Dobrze przechowuje się przez zimę, posiada kuliste zgrubienia, niekiedy owalne, skórka czarna, miąższ biały. Nasiona tej późnej odmiany wysiewa się w czerwcu i lipcu bezpośrednio do gruntu. W lipcu warto wykonać przerywkę i pozostawić sadzonki w rozstawie 8×20 cm. Gatunek wymaga żyznej, głęboko uprawionej i dobrze wilgotnej gleby. Dojrzałe rzodkwie są gotowe do zbioru na początku, już we wrześniu, a okres zbioru trwa do końca października. Sok rzodkwi działa leczniczo na schorzenia wątroby. Rzodkiew ma okres wegetacji dość krótki, gdyż około 4 tygodnie. Rzodkiew możemy wysiewać do gruntu od wczesnej wiosny aż do końca okresu wegetacyjnego, aczkolwiek najdorodniejsze okazy zbieramy wiosną i jesienią. Spowodowane jest to wysokimi temperaturami latem, które wpływają na nadmierny rozrost liści i kwiatostanów, kosztem rozwoju korzenia. Wysiew wprost do gruntu od czerwca do lipca, zbiór od września do października. Rzodkiew Minoirli, odmiana wczesna. Cenne warzywo odznaczające się dużą wartością odżywczą, zalecane jest spożywanie jej dla celów leczniczych przy schorzeniach wątroby. Wysiewać od marca do końca lipca w rzędy co od 30 do 40 cm. Po wzejściu roślin wykonać przerywkę i zostawić w odstępach od 8 do 10 cm, uprawiać w drugim roku po oborniku na glebach żyznych, zasobnych w wapni i dostatecznie wilgotnych. To warzywo o białym walcowatym korzeniu osiągającym długość od 40 do 50 cm i delikatnym, soczystym, bardzo smacznym miąższu. Odmiana odporna na wysokie temperatury, przeznaczona do całorocznej uprawy w gruncie. Termin wysiewu to kwiecień oraz od czerwca do lipca. Rozstawa 15×20 cm, wegetacja od 55 do 60 dni, termin zbioru od drugiej dekady czerwca do drugiej dekady października. Szpinak nowozelandzki. Roślina jednoroczna o silnie rozgałęzionych pędach i zielonych mięsistych liściach. Szpinak nowozelandzki jest bombą witaminową, zawiera wapń, fosfor, żelazo, witaminę C i karoten. Wysiewać szpinak można od marca do września, ale nie przez cały czas. Kiedy dzień jest długi, szpinak szybko wytwarza pędy kwiatowe zamiast smacznych liści, źle też rośnie podczas upałów, dlatego szpinak trzeba wysiać w następujących terminach, to jest od marca do połowy kwietnia. Na zbiory możemy liczyć w maju, przełom lipca i sierpnia, plony uzyskamy we wrześniu-październiku, wrzesień-październik, w zależności od pogody, na plon wiosenny następnego roku. Zbiór zależny od siewu, będzie to sierpień, październik, listopad lub kwiecień. Smak szpinaku nowozelandzkiego jest delikatniejszy niż zwykłego, a liście są bardziej mięsiste. Do spożycia ścina się wierzchołki pędów długości do 8 cm oraz zbiera młode liście rosnące poniżej cięcia. Stanowisko. Udaje się na każdej, dość żyznej i wilgotnej glebie. Nasiona kiełkują długo, od 20 do 40 dni, najlepiej więc wysiać je po 2-3 nasiona do wielodoniczek w końcu marca lub na początku kwietnia. Na miejsce stałe rośliny należy sadzić w drugiej połowie maja. Można także stosować wysiew bezpośredni do gruntu w końcu kwietnia do połowy maja. Rozstawa 50×50 cm. Szpinak Matador. Odmiana średnio późna o dużych ciemnozielonych, owalnych lub wydłużonych, lekko karbowanych liściach, stosowana do uprawy wiosennej, jesiennej i ozimej. Mało podatna na wybijania w pędy nasienne, daje bardzo dobry surowiec do mrożenia, odmiana dobrze zimująca w gruncie. Wysiew od kwietnia do maja na zbiór jesienny i od połowy sierpnia do połowy września na zbiór wiosenny. Rozstawa 20×15 cm. Wymagania wodne, umiarkowana wilgotność, odczyn gleby, obojętny, preferencje glebowe, gleba żyzna. Szpinak olbrzym zimowy, szybko rosnący, odmiana odporna na mróz, szczególnie nadaje się do wysiewu jesiennego, można ją też uprawiać z siewu wiosennego. Rośliny o silnym wzroście, tworzą trójkątne strzałkowate, zielone, prawie gładkie liście, nasiona należy wysiewać od końca marca do połowy kwietnia, na zbiór od końca maja do początku czerwca lub na zbiór wczesnowiosenny, po przezimowaniu należy siać od końca września do początku października. Wysiew w rzędach co 25-30 cm. Wymaga gleby zasobnej w składniki pokarmowe i wodę, doskonały do mrożenia.
Cukinia Bianche di Tra jest szybko rosnąca, odmiana bardzo plenna o krzaczastym typie wzrostu. Okres wegetacji wynosi około 50 dni od wysiewu. Skórka jasna kremowo-jasnozielona, owoc o długości 20 cm, miąższ kruchy bardzo smaczny. Dynia zwyczajna cukinia Astra i koszel. Wymagania wodne, umiarkowana wilgotność, odczyn gleby, obojętny, preferencje glebowe, gleba żyzna, odmiana o pokroju krzaczastym, liście ze srebrzystymi plamami lub paskami, maczugowate owoce pokryte ciemnozieloną skórką w jaśniejsze, drobne cętki. Plonuje od końca czerwca do pierwszych przymrozków, odmiana odporna na występujące w Polsce rasy mączniaka rzekomego. Najlepiej spożywać owoce młode do od 25 do 30 cm długości. Owoce cukinii genetycznie nie kumulują metali ciężkich i azotanów, może więc być bez szkody dla zdrowia uprawiana w pobliżu dróg. Nie potrzebuje też ochrony chemicznej przed mączniakiem rzekomym, ponieważ jest odporna na wszystkie występujące w Polsce rodzaje tego grzyba. Stanowisko dla cukinii powinno być ciepłe, słoneczne i osłonięte od wiatru. Ważne jest regularne podlewanie cukinii, szczególnie w czasie upałów i suszy. Zapobiec stratom wilgoci może ściółkowanie np. agrowłókniną ogrodniczą, która przy okazji ograniczy wzrost chwastów. Posadzonej na żyznym nawiezionym organicznym nawozem podłożu, cukinii nie trzeba dodatkowo nawozić. Jeśli jednak zaistnieje taka potrzeba, można ją zasilić nawozem wieloskładnikowym tuż po kwitnieniu, a następnie po każdym zbiorze owoców. Pierwsze mogą pojawić się już w czerwcu, ostatnie zaś zbierzemy w drugiej połowie września, a czasem i w październiku. Termin wysadzania to pierwsza dekada kwietnia na rozsadę, a pierwsza dekada maja na wysiew do gruntu. Termin sadzenia do gruntu to druga dekada maja, rozstawa 80 na 100 cm, wegetacja od 65 do 70 dni, termin zbioru od trzeciej dekady lipca do pierwszej dekady września. Patesen Orange, odmiana średnio wczesna, krzaczasta o zwartym typie wzrostu. Owoce młode jasno-żółte, dojrzałe żółto-pomarańczowe, miąższ biało-kremowy soczysty kruchy, odmiana polecana do bezpośredniego spożycia oraz konserwowania. Rośliny nie wymagają ochrony chemicznej, owoce nie kumulują metali ciężkich. Młode owoce w całości można kwasić i konserwować jako ogórki lub stosować jako dodatek do surówek lub sałatek. Wysiew nasion w końcu kwietnia do doniczek, lub w pierwszej połowie maja wprost do gruntu, w rozstawie 100 na 80 cm, po 2-3 nasiona w jednym miejscu. Uprawiać na glebach żyznych, zasobnych w wodę. Termin wysiewu, w kwietniu pod osłonami, w maju do gruntu, termin sadzenia rozsad do gruntu to maj, rozstawa 100 na 80 cm, termin zbioru, od lipca do września. Dynia olbrzymia Golias, odmiana o bardzo dużych owocach, osiągających wagę około 50 kg. Roślina silnie rosnąca, tworząca długie płożące pędy, owoce wydłużone lekko żebrowane, o grubej pomarańczowej skórce. Miąższ pomarańczowy, miękki, aromatyczny, nieco słodki, doskonały na przetwory. Uprawa. Wysiew nasion pod osłonami pod koniec kwietnia, natomiast wysiew bezpośrednio do gruntu w połowie maja, na głębokość od 3 do 5 cm, gniazdowo po 3 nasiona. Wschody trwają do 2 tygodni, rozsadę należy sadzić do gruntu po drugiej połowie maja w rozstawie 2 na 1,5 metra. Zbiór należy przeprowadzić przed pierwszymi przymrozkami, wymaga gleby przepuszczalnej, żyznej, ciepłej oraz miejsc słonecznych. Nie toleruje gleb nadmiernie wilgotnych i zimnych, stanowisko słoneczne, sezonowość, jednoroczne, termin wysiewu pod osłony to kwiecień, termin wysiewu wprost do gruntu to maj, termin wysadzenia na miejsce stałe również maj. Dynia olbrzymia Atlantic Giant, odmiana o olbrzymich, nawet do 300 kg owocach. Rośliny silnie rosnące o rozgałęzionych płożących się pędach. Owoce są kuliste lub jajowate, lekko żebrowane o pomarańczowej skórce. Miąższ żółty, bogaty w witaminy z grupy B oraz witaminę C, kwas foliowy i lecytynę. Świetnie nadaje się do bezpośredniego spożycia i marynowania, owoce mogą być przechowywane przez całą zimę. Wysiew nasion wprost do gruntu na początku maja, w rozstawie 2 na 1,5 metra, po 2-3 nasiona w jednym punkcie. Można również przygotować rozsadę w doniczkach, wysiewając w końcu kwietnia i wysadzając ją na miejsce stałe w połowie maja. Najlepiej rośnie na glebie żyznej i wilgotnej.